Cześć, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy naprawiać te oto kamery, a mianowicie te trzy kamery. I zostało one do nas przesłane pod względem weryfikacji, czy w ogóle uda się naprawić je. A to dlatego, że są to dwie kamery analogowe. Jak widzicie, tu mamy analog i jedna kamera IP. Zazwyczaj nie biorę kamer analogowych, tak naprawdę w ogóle nie biorę kamer analogowych, ponieważ zupełnie się na nich nie znam. Nie posiadam kamer sam analogowych i normalnie nie przyjąłbym tych kamer, ale klient zobowiązał się, że przyśle do nas rejestrator, żebym mógł sprawdzić w ogóle, czy działają te kamery. Więc mam rejestrator również, jest to hybryda, do którego można podłączyć zarówno kamery analogowe, jak i kamery IP. Dlatego też postanowiłem, że sprawdzę, czy da się naprawić takie kamery, a przy okazji też sprawdzimy sobie, czy będzie można dodać taką kamerę IP, jest to kamera 8 megapikselowa, do rejestratora hybrydowego, ponieważ dużo osób też dzwoni, że ma hybrydy. Najczęściej są to osoby z rejestratorami BCS i właśnie mają hybrydy i właśnie oni chcieliby zakupić od nas jakąś kamerę, która by działała na hybrydzie. I dzisiaj pokażę Wam, czy jest taka możliwość, a jeżeli jest, to co trzeba zrobić. Ale ze względu na to, że być może ten odcinek będzie długi, pewnie będę musiał podzielić go na dwie części. Więc w pierwszej części będziemy naprawiać jedną kamerę, w drugiej części drugą kamerę, więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania. A więc tak, jak widzicie, mam trzy kamery, ale tak naprawdę zostają tylko dwie do naprawy, ponieważ w jednej kamerze, tutaj jak widzicie, klient poopisywał wszystko, więc patrzę, kamera pierwsza, brak połączenia IP po burzy. Czyli to jest kamera IP i tą kamerkę będziemy naprawiać w drugiej części, więc tą już sobie odłożymy. Następna kamera druga, tutaj jest napisane po burzy. Kamera włącza się, testuje i pokazuje wideo, ale potem te wideo przerywa i klient twierdzi, że trzeba uderzyć kamerę, jak kiedyś telewizory, tak? Musieliście uderzyć telewizor, żeby obraz wracał. Tak samo twierdzi, że w tej kamerze jest identyczny problem. Natomiast ja podłączyłem sobie już tą kamerę i cały dzień i całą noc działała nieprzerwalnie. Co oznacza, że prawdopodobnie klientowi nie łączyła złączka. To takie moje przypuszczenie. Skoro u mnie działała cały dzień, całą noc bez żadnej przerwy, to znaczy, że kamera jest sprawna. Po prostu gdzieś na złączu nie działało. Być może jak uderzył, to tutaj wibracje poszły jakieś i zaczęło łączyć na tej złączce. Więc ja uważam, że ta kamera jest 100% sprawna i nie ma sensu, żebym jej rozkręcał i cokolwiek w niej weryfikował. Więc tak naprawdę zostają dwie kamery. Ta kamera i kamera IP. I teraz tak, w tej kamerze nie działają diody IR, co zresztą Wam zaraz pokażę. Czyli po włączeniu ta kamera działa, pokazuje obraz, natomiast jeżeli przyjdzie zmierzch, to kamera nie przełącza się w tryb nocny. I tutaj jest bardzo ważna rzecz do zweryfikowania, co zresztą za chwilkę Wam pokażę. Podłączymy sobie tą kamerę pod rejestrator i sprawdzimy, czy tak naprawdę przełącza się, czy się nie przełącza. To jest bardzo ważne. Mamy nasz rejestrator włączony, włączamy teraz kamerkę i tutaj podłączamy przez zwykły koncentryk, jest to kabel analogowy. Tutaj złączki musiałem sobie dorobić, ponieważ ja nie mam żadnych złączek analogowych. Ja w ogóle się kamerami analogowymi nie zajmuję. Podłączamy kamerkę, mamy obraz, kamera się testuje w tym momencie. I teraz co? Wystarczy, że dla kamery zasłonimy czujnik zmierzchu, żeby zobaczyć, czy kamera przechodzi w tryb nocny. Tak? Więc zakrywamy sobie czujnik, czekamy i kamera przechodzi w tryb nocny. To jest bardzo ważne i istotne dla nas, co oznacza, że w kamerze IR-CAT jest sprawny, czyli elektronika do przełączania w tryb nocny działa poprawnie i w tym przypadku nie działają nam diody IR. Po zasłonięciu byśmy mieli tutaj diody nam by się świeciły. Oczywiście nie zawsze gołym okiem jest to widoczne, ale pod kamerą już byście to widzieli. Więc tak naprawdę musimy zobaczyć, dlaczego diody nie działają.
Więc trzeba rozebrać i sprawdzić, ewentualnie naprawić. Dobra, to rozkręcamy kamerę. Śrubki mocno dokręcone, więc klient prawdopodobnie nie zaglądał. Co my tu mamy? Tutaj nie ma za wiele do weryfikacji. W każdym razie musimy teraz wyjąć ten obiektyw w całości. Budowa podobna tak naprawdę do kamer IP. Tutaj wypinamy tą wtyczkę, wyjmujemy nasz obiektyw. Tak wygląda obiektyw od kamery analogowej. Tutaj śrubki, żeby się nie pogubiły, zostają. Prosta budowa tak naprawdę, tak? Podobnie wyglądają w kamerach IP, z tym, że troszeczkę jest to cięższe. I to zobaczcie, i pusto w środku. Cała budowa takiej kamery. Więc teraz musimy dobrać się do diod. Żeby dobrać się do diod, będziemy musieli zdjąć tą osłonkę. A żeby zdjąć tą osłonkę, musimy odkręcić tutaj 4 śruby. Więc rozkręcamy. I oto są nasze diody. Więc tutaj musimy sobie odłączyć tą kostkę, żeby to nam nie przeszkadzało. I teraz mamy diody. Diody IR. Jak widzicie, tutaj mamy soczewki, które należy zdjąć po prostu w ten sposób. Każdą jedną, z tego co widzę, lekko są przyklejone. Zazwyczaj nawet nie są przyklejane. Tutaj ktoś przykleił. I teraz co? Teraz należy to zmierzyć. Po prostu. Która dioda jest uszkodzona. A robi się to w banalny, prosty sposób. Do ręki oczywiście bierzemy miernik. Ustawiamy na test diody. To są diody. Ustawiam na test diody logiczne. I teraz po prostu mierzymy, czy jest przepływ prądu przez diodę. Właśnie dlatego ustawiliśmy na test diody. I każdą jedną musimy zweryfikować. Mamy przepływ. Mamy na odwrót. Mamy przepływ. I tutaj mamy przepływ w każdej diodzie, więc teoretycznie nie jest żadna uszkodzona. Ale to też jeszcze trzeba zweryfikować, jak podłączymy sobie napięcie. Podłączamy sobie też czujnik zmierzchu. Bez niego diody się nie uruchomią. Zazwyczaj, jeżeli czujnik jest uruchomiony, to tutaj powinno być napięcie około 3 V. Zaraz sprawdzimy, czy taki będzie. Najpierw sobie uruchomimy kamerkę. Ustawiamy sobie na voltaż i weryfikujemy, czy mamy tutaj napięcie 3 V. Mamy 3,30. Jest ok. Teraz zweryfikujmy, czy na któryś z diod w ogóle jest jakieś napięcie. Zero 0,20. Bardzo małe. Na tym nie ma prawa działać. Tutaj 0,30. Czyli nie mamy w ogóle napięcia praktycznie na diodach. Diody są sprawne. Tak, tu powinno być 1,60 na diodach. Inaczej diody się po prostu nie zaświecą. Więc zobaczmy sobie w tym momencie nasze przewody. Brak napięcia. 0,5. Ok. Czyli mamy już wiedzę, że problem jest tutaj. Nie ma zasilania. A skąd idą te przewody, to zaraz sprawdzimy. Czyli one idą z tej dolnej płytki. Więc tutaj już mam informację, że mogę sobie skręcić, bo nie leży problem w diodach, tylko gdzieś tutaj pod spodem. Tak jak mówiłem, ja nie znam się za bardzo na kamerach analogowych, więc sam jestem ciekawy, co tam pod spodem jest. To skręcamy i rozkręcamy drugą część. I zdejmujemy. O pany. Już wiem, dlaczego się nie przełącza. Zaraz wam pokażę.
Śrubki wypadajcie. Aż śmierdzi. Więc tak, jest spalona dioda. Jest jakiś, nie wiem co to jest, regulator może jakiś napięcia. Coś w tym rodzaju. Też spalony. Tylko nie jestem w stanie tutaj odczytać z tej płytki. Ale przecież mamy drugą sprawną kamerę. Więc bez problemu ze sprawnej kamery mogę odczytać co to jest. Sprawdźmy na początek co my tu mamy. Dobra, z tego co sprawdziłem to jest LED driver. No bez niego nie ma po prostu napięcia tutaj na naszych diodach hier. Poza tym jeszcze dodatkowo nam się zjarała dioda Schottkiego. I ciekawe czy ten też nie jest przyjarany, ten drugi. Więc trzeba by było wymienić tutaj te dwa drivery. Plus na pewno tą jedną diodę Schottkiego, zaraz zobaczę drugą. Diodę Schottkiego też testujemy oczywiście na diodzie. Test diody. Ta jest sprawna. I teraz co my tu mamy? Zobaczcie. To jest wszystko spalone. Nie wiem czy w ogóle da się to odratować. Zwęglone na amen. Oj, to wszystko się lata. No i co? Jest lipa. Zobaczcie. Powyrywane pady. Tak naprawdę dioda sama odpadła. Dobra, jesteśmy z powrotem. Kamera jak widać już jest skręcona. Jak sprawdziłem, tam ścieżki tak naprawdę są wszystkie pourywane. Więc trzeba by było odbudowywać ścieżki, bądź też zastosować tak zwane druciarstwo. Ale to by zeszło bardzo dużo czasu na odbudowanie tych ścieżek, bądź też nawet same druty połączyć z innymi ścieżkami. Być może jakiś elektronik by się podjął, dla niego to by było coś łatwego. Dla mnie nie jest i ja się tego nie podejmę, dlatego skręciłem kamerę i teraz sprawdzę tylko, czy ona działa. Tak jak działała, tak? Zasilanie. Dobra, mamy obraz. Testuje się kamerka. Kamera działa tak naprawdę. Tylko diody IR nie działają. Najszybciej po prostu by było zamówić tamtą płytkę i wymienić ją. No, to jedyne wyjście. Nie ma, moim zdaniem nie ma sensu tutaj naprawiać tej płyty. Za dużo czasu zejdzie. Przełącza się. Oczywiście diody nie będą się świeciły ze względu na to, że to nie działa. I tyle jeżeli chodzi o kamerę analogową, w której nie działają diody IR. Po prostu uszkodzenie jest za duże.